Cześć, tematem dzisiejszego filmu są osłonki na doniczki. Zapraszam. Bazą pracy są plastikowe wiaderko, od którego odcięłam górę, oraz szklanka po świeczce. Zaczynam od oszlifowania wiaderka papierem ściernym, a następnie zarówno wiaderko, jak i szklankę po świeczce maluję podkładem. Kiedy podkład wyschnie, oba pojemniki maluję na biało farbą akrylową. Grafika pochodzi z Inspirello. Przeskalowałam ją sobie nieco do swoich potrzeb, następnie wydrukowałam na zwykłej kartce Xero, używając drukarki laserowej. Fragment z ptaszkami wyrwałam, następnie spryskuję go wodą. Nadmiar wody usuwam ręcznikiem papierowym i tak przygotowany papier przyklejam do swoich osłonek przy pomocy kleju do decoupage. Po wyschnięciu kleju zabezpieczam grafikę lakierem. Ta grafika również pochodzi z Inspirello i tak jak poprzednia została wydrukowana na drukarce laserowej. Z papieru wyrywam interesujące mnie fragmenty, a następnie przenoszę je na pracę przy pomocy transferu na lakier. Transfer zaczynam od pomalowania grafiki lakierem, następnie lakieruję przedmiot w miejscu, w którym ma być grafika, a później kolejny raz lakieruję grafikę. Następnie kartkę z grafiką przykładam do przedmiotu w miejscu wcześniej lakierowanym i dociskam porządnie przez folikę do dokumentów, tak aby w przestrzeni między kartką papieru a przedmiotem nie pozostały żadne bąbelki powietrza. W ten sam sposób przenoszę grafikę na większą osłonkę. Kiedy lakier jest suchy, spryskuję papier wodą i staram się go zrolować. Robię to tak długo, aż pod palcami nie będę już czuła papieru, a grafika będzie doskonale widoczna. Po usunięciu papieru zabezpieczam pracę lakierem.
Do swoich osłonek przyklejam wyciski z masy lekkiej. Kiedy klej i wyciski są już suche, na osłonki oraz na ich podstawę nakładam pastę piaskową. Moja jest już stara i nieco się ciągnie, jednak w niczym to nie przeszkadza. Nakładam tej pasty całkiem dużo, dlatego że chcę uzyskać efekt takiej ziarenistej struktury. Grafiki oraz miejsca, w których nie ma pasty piaskowej, przecieram patyną, a następnie jej nadmiar usuwam ręcznikiem papierowym. Po wschnięciu patyny zabezpieczam pracę lakierem. Do pomalowania swojej pracy wybrałam farby w kolorach czarnym, złotym oraz kilka odcieni brązu. Farby nakładam pędzelkiem, jednak nie pociągnięciami, a bardziej tapowaniem. Ostatecznie zdecydowałam się dołożyć jeszcze nieco turkusowej farby, ale tylko w kilku miejscach dla uzyskania efektu patyny. Taka technika nakładania farb sprawia, że one się bardzo fajnie łączą ze sobą. Fragmenty bawełnianych koronek farbuję w wodzie i mieszance farb, których używałam do pomalowania osłonek. Kiedy koronki są już suche, klejem magicznym przyklejam je do podstaw osłonek. Pastami woskowymi w kolorze złota, białego złota oraz turkusu przecieram osłonki oraz podstawy. Klejem polimerowym sklejam podstawę z osłonką. Gotowa praca prezentuje się tak. Listę produktów użytych do jej stworzenia jak zwykle zostawiam w opisie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.